Barcelona. Miasto Gaudiego, klimatycznych dzielnic, zielonych wzgórz i kibiców FC Barcelona. Mówi się, że Barcelona to nie Hiszpania. Tu obowiązuje inny język, który nie jest dialektem hiszpańskiego i bliżej mu do francuskiego. Katalończycy toczyli i nadal toczą walkę o zachowanie własnej tożsamości. Wielu z nich chce odłączyć się od Królestwa Hiszpanii i uczynić z Katalonii niepodległe państwo. Obowiązują tu też inne zwyczaje i odrębna kultura. Co więcej, w Barcelonie można usłyszeć wszystkie języki świata, które nigdy nie cichną. W tym filmie zabierzemy Was do Barcelony. Zobaczymy oryginalne dzieła Gaudiego, pospacerujemy po klimatycznych uliczkach dzielnicy gotyckiej, odpoczniemy nad brzegiem morza i spojrzymy na miasto z wielu punktów widokowych. Zapraszamy do Barcelony. Barcelona to jedno z najbardziej znanych miast na świecie, które swoją popularność zawdzięcza przede wszystkim jednej osobie. Chodzi oczywiście o Antonio Gaudiego, który stworzył symbole nierozerwalnie związane z tym miastem. Jego projekty ciekawią i intrygują, ale także odrzucają i denerwują. Nie tylko teraz, ale również w czasach współczesnych Gaudiemu wywoływały one liczne kontrowersje. Jest jednak coś, z czym chyba zgodzą się wszyscy. Obok dzieł Gaudiego nie da się przejść obojętnie. Budynki zaprojektowane przez Gaudiego są bardzo charakterystyczne i nawiązują do natury. Mają organiczne i zaokrąglone kształty i bardzo często ozdobione są kolorowymi płytkami. Gaudí był najsłynniejszym przedstawicielem secesji w Barcelonie, która łączy wpływy gotyku, orientu, natury i sztuki ludowej. Była wyrazem dążeń narodowych i kulturalnych Katalończyków, którzy chcieli odróżnić się od reszty Hiszpanii. W ślad za nim poszło wielu innych artystów, dlatego Barcelona najbardziej znana jest właśnie z secesyjnych budowli. Zobaczymy teraz najbardziej charakterystyczny budynek w Barcelonie, który nie został jeszcze ukończony, a już dziś jest jednym z najpopularniejszych kościołów na świecie. Bazylika Sagrada Familia, czyli Bazylika Świętej Rodziny, to niedokończone dzieło Gaudiego, który w założeniu ma być najwyższym kościołem na świecie, który jednak nie może być wyższy niż dzieło samego Boga, czyli pobliska góra Montjuïc. Sagrada Familia przez wiele lat była całym życiem Gaudiego i stała się jego obsesją. Niespodziewana śmierć przeszkodziła mu w dokończeniu dzieła, bo na jednym ze skrzyżowań został potrącony przez jadący tramwaj. Był pewnie wtedy pochłonięty myślami o swoim najbardziej wymagającym projekcie. Bazylika Sagrada Familia składa się z 18 wież, które zostały poświęcone 12 apostołom, 4 ewangelistom, Chrystusowi i Najświętszej Marii Pannie. Kościół w założeniu ma składać się z 3 bogato zdobionych fasad, które odpowiadają tajemnicom narodzenia, męki i chwały. Wstęp do bazyliki jest płatny. Pomimo tego nie brakuje chętnych, dlatego bilet warto kupić wcześniej przez internet. Odprawiane są tutaj także msze święte w soboty o 20 oraz w niedzielę o 9. Można w nich wziąć udział bezpłatnie, ale warto przyjść minimum godzinę wcześniej, bo liczba miejsc jest ograniczona. Wnętrze bazyliki jest imponujące i nie odstaje od bryły budynku. Znajduje się tu też muzeum, które gromadzi makiety, zdjęcia i rysunki kościoła. Istnieje również możliwość wjazdu na wieżę, z której rozpościera się panorama miasta. Finansowanie budowy bazyliki Sagrada Familia jest uzależnione od darowizn i wpływów z turystyki, a ze względu na złożoność projektu budżet stale jest przekraczany. Budowa bazyliki trwa już ponad 140 lat, a zakończenie prac planowane jest na 2026 rok, w 100. rocznicę śmierci Gaudiego. Bazylika Sagrada Familia stoi w dzielnicy Eixample, która z lotu ptaka wygląda niezwykle. Z tej perspektywy widać, że to przemyślana siatka ulic, która powstała według projektu inżyniera Ildefonso Cerda Suniera. Przy budowie pomagał również nie kto inny jak Antonio Gaudí.
Kwartały mają kształt kwadratu o boku ponad 100 metrów i wysokości do 20 metrów. Miało to zapewnić w miarę równomierny dostęp do światła i zieleni, która pojawiła się we wnętrznych dziedzińcach. Kolejnym przykładem katalońskiej secesji jest Szpital Świętego Pawła, czyli zabytkowy zespół budynków zaprojektowany przez Luisa Domenica i Montanera. Szpital zajmuje 9 kwartałów ulic w dzielnicy Eixample i składa się z 27 pawilonów i budynku głównego, które połączone są ze sobą podziemnymi korytarzami. Wyróżniają się bogatą dekoracją, kolorowymi mozaikami, ceramicznymi dachówkami i smukłymi wieżami. Szpital Świętego Pawła jest wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i można go zwiedzać. Aż trudno uwierzyć, że naprawdę mieścił się tu kiedyś szpital. Gaudí miał wielu przeciwników, ale też swoich zwolenników. Jednym z największych entuzjastów jego twórczości był kataloński przedsiębiorca, a prywatnie przyjaciel Gaudiego, Eusebi Güell. Nazwisko to kojarzy się przede wszystkim z parkiem Güell, który znajduje się na wzgórzu i jest pełen baśniowych budowli. Początkowo w miejscu parku Güell miało powstać ekskluzywne osiedle mieszkaniowe na wzór miasta ogrodu, którego ideą zafascynowany był Eusebi Güell. Gaudí zaprojektował osiedle złożone z 60 działek, ale ostatecznie wybudowano tylko 5 budynków, 2 przy głównym wejściu i 3 na terenie obecnego parku. Mieszkańcy Barcelony nie byli bowiem zainteresowani posiadaniem domu w tym miejscu. W jednym z domów znajduje się dziś muzeum, a kiedyś mieszkał w nim sam Gaudí. Poza tym w parku Güell można zobaczyć różnorodną roślinność, przeplataną ciekawymi elementami architektury projektu najsłynniejszego hiszpańskiego architekta. Najbardziej charakterystycznym miejscem w parku Güell jest spory taras widokowy z najpopularniejszą ławką na świecie, która ma 152 metry długości. Rozpościera się stąd wspaniały widok na Barcelonę i domki jak z piernika. Taras mieści się na dachu sali kolumnowej, której sufit pokryty jest fragmentami ceramiki. Na schodach, które prowadzą do sali, możemy zobaczyć rzeźbę jaszczurki, którą zdobi kolorowa mozaika. Wstęp do najpopularniejszej części parku jest płatny. By uniknąć stania w kolejce, warto kupić bilety wcześniej przez internet. Jeśli podobają Ci się nasze filmy, zostaw łapkę w górę i subskrypcję, bo pomoże nam to w rozwoju tego kanału. Niedaleko parku Güell, na wzgórzu Turó de la Rovira, znajdują się powojenne bunkry El Carmel, na których teren można wejść bezpłatnie. Roztaczają się stąd wspaniałe widoki na wszystkie strony Barcelony. Kiedyś było to popularne miejsce do podziwiania zachodów słońca i rozświetlonego miasta. Niedawno wprowadzono jednak ograniczenia, bo turyści uprzykrzali życie mieszkańcom. Obecnie wstęp jest możliwy wyłącznie do konkretnej godziny. W momencie publikacji tego filmu była to 19:30 w okresie letnim i 17:30 zimą. Casa Vicens to dzieło Gaudiego, który zaprojektował w wieku 31 lat. To budynek w energetycznych barwach, który powstał na zlecenie przedsiębiorcy Manuela Vicensa. Ozdobiony jest kolorową ceramiką z motywami roślinnymi, co nadaje mu orientalny wygląd. Obecnie Casa Vicens jest wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, a jej wnętrza są udostępnione do zwiedzania.
Barcelona to także przepiękne kamienice. Najbardziej wyróżniają się te zaprojektowane przez Gaudiego. Przed chwilą widzieliśmy mniej popularną Casę Vicens, a przed nami dwie najpopularniejsze kamienice, które stoją przy Passeig de Gràcia, najbardziej ekskluzywnej ulicy w Barcelonie. Casa Mila to pofałdowany budynek, który powstał na początku XX wieku na zlecenie przemysłowca Perego Mili. Budowla nie spotkała się z uznaniem Barcelończyków i samych zleceniodawców. Uważano ją za ciężką, niezgrabną i toporną, do tego stopnia, że nazwano ją La Pedrera, czyli kamieniołom. Mieszkańcy pobliskich budynków bali się nawet, że przez sąsiedztwo Casa Mila ich mieszkania stracą na wartości. Obecnie Casa Mila jest najpopularniejszym domem zaprojektowanym przez Gaudiego, który został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W Casa Mila udostępnione do zwiedzania są dach pełen niezwykłych kominów i wykuszy, poddasze, apartament i dziedzińce. Co ciekawe, La Pedrera to pierwszy budynek w Barcelonie, który posiadał podziemny parking. To również ostatni projekt Gaudiego, zanim zdecydował się całkowicie poświęcić Sagradzie Familii. Casa Batlló projektu Gaudiego to budynek mieszkalny zbudowany na początku XX wieku. Jego fasada pokryta jest kolorowymi kawałkami ceramiki i szkła, dach przypomina łuski smoka, kolumny wyglądają jak kości, a całość przywodzi na myśl senne marzenie. Wnętrza Casa Batlló nie mają kątów prostych, ale są pełne organicznych kształtów i detali. Wewnętrzne patio wyłożone jest kafelkami w różnych odcieniach błękitu, a na piętro prowadzą kręte schody w formie szkieletu. Obok Casa Batlló stoi inny ciekawy budynek, czyli Casa Amatier, który należał do rodziny producenta czekolady Antoniego Amatiera. Uwagę zwraca dekoracyjna fasada ze schodkowym zwieńczeniem. Obecnie znajduje się tu kawiarnia i sklep z czekoladkami. Gaudí to nie jedyny artysta, który związany był z Barceloną. Miasto to upodobali sobie także m.in. Salvador Dalí, a także Pablo Picasso. Ulubionym miejscem artystów była dzielnica gotycka, jej wąskie uliczki i klimatyczne knajpki. Obok secesji to właśnie gotyk wywarł największy wpływ na architekturę Barcelony. Najbardziej widoczne jest to w dzielnicy gotyckiej, która jest niezwykle klimatycznym miejscem, pełnym ciemnych zakamarków i kamiennych budynków. Większość uliczek dzielnicy gotyckiej jest wyłączona z ruchu samochodowego, co sprawia, że spaceruje się po niej naprawdę przyjemnie. Popularnym miejscem wśród artystów była Granja Dulcinea, gdzie można zjeść churrosy z czekoladą, Els Quatre Gats, w której Picasso spotykał się z innymi artystami, a także bar Marsella, który znajduje się w sąsiedniej dzielnicy. W uliczkach dzielnicy gotyckiej ukryte są zabytkowe kościoły oraz urokliwe place. Katedra Świętej Eulalii stoi w samym sercu dzielnicy gotyckiej. Poświęcona jest patronce miasta, młodej męczennicy, której relikwie spoczywają pod ołtarzem głównym. Święta Eulalia w wieku 13 lat została poddana 13 okrutnym torturom, które miały zmusić ją do wyparcia się wiary chrześcijańskiej. W czasie zwiedzania katedry, krużganków i ogrodu można zobaczyć nie tylko gotyckie detale, ale także 13 białych gęsi, które są nawiązaniem do wieku, w którym święta Eulalia została stracona. Muzeum Picassa w Barcelonie było pierwszym na świecie muzeum tego artysty i jedynym założonym za jego życia. Jego obrazy są tu rozmieszczone chronologicznie, co pozwala zaobserwować rozwój artystyczny Picassa na przestrzeni lat.
Znajduje się tu wiele dzieł malarza, ale raczej tych mniej znanych. Muzeum Picassa można znaleźć w klimatycznej dzielnicy Elborn, która pełna jest wąskich i średniowiecznych uliczek. Pałac Muzyki Katalońskiej to ponad 100-letni budynek ze wspaniałą salą koncertową. Zaprojektowany został przez architekta Luisa Domenica i Montanera w stylu secesji katalońskiej. Został zbudowany na zlecenie chóru Orfeo Català, który do dziś ma tu swoją siedzibę. Jest to jedna z najważniejszych i najpiękniejszych sal koncertowych na świecie, wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wbrew pozorom nie jest tu grana wyłącznie muzyka klasyczna, ale także inne gatunki, takie jak flamenco, jazz czy pop. Pałac Muzyki Katalońskiej jest również udostępniony do zwiedzania. Wnętrze budynku zdobią bogate dekoracje z ceramiki i szkła, a także rzeźby i malowidła nawiązujące do natury, muzyki i kultury katalońskiej. Najbardziej imponującym elementem jest kopuła z kolorowego szkła. Łuk triumfalny jest głównym wejściem, które prowadzi do Parku Cytadeli. Kiedyś pełnił funkcję bramy prowadzącej na teren wystawy światowej, która miała miejsce w 1888 roku. Łuk ma charakterystyczny rudy kolor, co wyróżnia go spośród innych łuków triumfalnych na świecie. Jego górna część udekorowana jest płaskorzeźbami o aktualnej w momencie powstania tematyce. Na łuku można też zobaczyć godła 49 prowincji oraz herb hiszpański. Park Cytadeli to zielone serce Barcelony. Można tu zobaczyć egzotyczne drzewa i spacerować romantycznymi alejkami. Park ten ma jednak mroczną przeszłość, bo stała tu kiedyś budząca postrach cytadela. W drugiej połowie XX wieku zburzono jej mury i prawie wszystkie budynki, a teren ten przeznaczono na park miejski. Najpiękniejszym miejscem w parku jest kaskada wodna, przy projekcie której pracował Antonio Gaudí, który był jeszcze wtedy studentem architektury. Znajduje się tu też naturalnej wielkości mamut, plac zabaw, ogród zoologiczny oraz małe jeziorko, po którym można popływać łódką. Torre Glorias, znany również pod wcześniejszą nazwą Torre Akbar, a także pod wieloma innymi potocznymi nazwami, to najbardziej charakterystyczny wieżowiec w Barcelonie, w którym znajdują się obecnie biura. Na 30. piętrze tego budynku znajduje się taras widokowy, z którego rozpościera się panorama na wszystkie strony Barcelony. Warto wiedzieć, że wieczorem Torre Glorias jest przepięknie oświetlony. Barcelona to nie tylko wspaniała architektura, ale także plaże, bo miasto to położone jest u wybrzeży Morza Śródziemnego. Plaże w Barcelonie ciągną się przez około 5 km, a najbardziej popularna i położona najbliżej centrum to plaża Barceloneta. Barceloneta to w zasadzie jedna z dzielnic Barcelony, ale potocznie nazwa ta używana jest w odniesieniu do szerokiej plaży. Wzdłuż niej poprowadzona jest nadmorska promenada, którą można wybrać się na spacer i dotrzeć do kolejnych plaż, które położone są w dalszych dzielnicach miasta. Stary Port to główny port handlowy Barcelony, który stanowi centrum rozrywkowe.
Znajduje się tutaj przystań jachtowa, muzeum morskie, Muzeum Historii Katalonii, a także oceanarium. Z miasta do Starego Portu wiedzie drewniane przedłużenie najsłynniejszej ulicy w Barcelonie, zwane La Rambla del Mar. Tuż obok Starego Portu znajduje się pomnik Krzysztofa Kolumba, który upamiętnia jego przybycie do Barcelony po odkryciu Ameryki. Kolumb stoi na żelaznej kolumnie zwieńczonej symbolem kuli ziemskiej. Pomnik mierzy 60 metrów i jest równocześnie punktem widokowym, na który można wjechać windą. Rozpościera się stąd piękny widok na miasto i wybrzeże. W okolicy pomnika Kolumba rozpoczyna się najbardziej zatłoczony deptak w Barcelonie, czyli La Rambla. Składa się z 5 alei, tzw. rambli, które prowadzą od pomnika Kolumba aż do placu Katalońskiego. La Rambla to chaos i harmider, restauracyjni naganiacze i uliczni sprzedawcy. Trzeba uważać tutaj na kieszonkowców, bo o każdej porze dnia jest tu mnóstwo ludzi. Przy La Rambli stoi La Boqueria, czyli targ spożywczy, na którym można kupić produkty z całego świata. Egzotyczne owoce, jamon, czyli hiszpańską szynkę, oryginalne słodycze, a także różne przekąski. To prawdziwa feria barw i smaków. Do wnętrza wiedzie modernistyczny łuk z kutego żelaza, ozdobiony kolorowymi witrażami i herbem miasta. W pobliżu La Rambli stoi także Pałac Güell, projektu Gaudiego. Marmurowa fasada pałacu zwieńczona jest bajkowymi i kolorowymi kominami, tak charakterystycznymi dla twórczości Gaudiego. Pałac Güell zachwyca swoją bogatą i zróżnicowaną dekoracją, która wykorzystuje kamień, drewno, szkło, ceramikę i żelazo. Zwieńczeniem La Rambli jest plac Kataloński, który jest jednym z najważniejszych węzłów komunikacyjnych w mieście. To również popularne miejsce spotkań, a w budynkach, które otaczają plac, mieści się sporo hoteli i sklepików, a także siedziby ważnych instytucji finansowych. Z placu Katalońskiego przeniesiemy się na plac Hiszpański, przy którym znajduje się Arenas de Barcelona, czyli dawna arena byków z 1900 roku, która obecnie przerobiona jest na centrum handlowe, a na jej dachu znajduje się punkt widokowy. Katalonia bowiem w 2004 roku, jako pierwszy i jeden z nielicznych regionów w Hiszpanii, zakazała korridy. W ślad za nią poszły też Wyspy Kanaryjskie. Na placu Hiszpańskim można również zobaczyć charakterystyczne weneckie wieże, które na myśl przywołują wieże z placu Świętego Marka w Wenecji. Plac Hiszpański znajduje się u podnóża wzgórza Montjuïc. Wzgórze Montjuïc, nazywane inaczej Wzgórzem Jowisza, to popularne miejsce w Barcelonie, w którym nie będziecie się nudzić. Znajduje się tutaj wiele atrakcji, takich jak parki, ogrody, ciekawe budynki, a także wiele punktów widokowych, z których rozpościera się przepiękna panorama miasta. Nazwa Montjuïc jest skrótem od słów Mons Judaicus, co w wolnym tłumaczeniu oznacza cmentarz żydowski, bo w okresie średniowiecza znajdowała się tu żydowska nekropolia.
Na wzgórze można wejść pieszo, np. od strony Muzeum Sztuki Katalońskiej, lub wjechać jedną z dwóch dostępnych kolejek, kablową lub gondolową. Narodowe Muzeum Sztuki Katalonii mieści się w Pałacu Narodowym i prezentuje dzieła wielu epok, od średniowiecza aż po współczesność. Można się tu dostać od strony Placu Hiszpańskiego, wchodząc po schodach. Przed pałacem znajdują się magiczne fontanny, których spektakle wstrzymano niestety do odwołania. Na wzgórzu Montjuïc znajduje się także wiekowa twierdza, z której roztacza się piękny widok na miasto, jak zresztą z wielu miejsc na wzgórzu. W pierwszej połowie XX wieku zamek pełnił funkcję więzienia, w którym przetrzymywano tysiące Katalończyków, m.in. strajkujących robotników. W 1992 roku w Barcelonie odbyły się ceremonie otwarcia i zamknięcia Igrzysk Olimpijskich. Stąd też na wzgórzu Montjuïc można zobaczyć również sportowe obiekty olimpijskie. Stadion, który się tu znajduje, wybudowano wcześniej, ale na potrzeby igrzysk stworzono wokół niego dodatkowe obiekty, tzw. pierścień olimpijski. Stadion można zobaczyć bez opłat, a ciekawostką jest to, że na czas remontu Camp Nou odbywają się tu mecze drużyny FC Barcelona. U podnóża Montjuïc znajduje się ogród botaniczny z mnóstwem kaktusów i sukulentów. Można tu wejść bezpłatnie, podobnie jak do innych parków i ogrodów zlokalizowanych na wzgórzu. Camp Nou to jeden z najpopularniejszych stadionów na świecie. Jest to domowy stadion klubu FC Barcelona, który dla Katalończyków jest czymś więcej niż zwykłym klubem piłkarskim. Każda wygrana drużyny to wielkie święto, które hucznie obchodzone jest w całym mieście. W momencie nagrywania tego filmu Camp Nou jest przebudowywany i w efekcie ma być jednym z najbardziej nowoczesnych stadionów na świecie. Ukończenie budowy planowane jest na rok 2026. Do tej pory stadion mógł pomieścić prawie 100 000 osób, a pierwsze inauguracyjne spotkanie odbyło się 24 września 1957 roku. Obecnie do zwiedzania udostępniony jest wyłącznie Muzeum FC Barcelona. Przy stadionie działa też duży sklep z gadżetami tego klubu piłkarskiego. Barcelona oferuje także atrakcje dla najmłodszych, ale nie tylko. Jedną z nich jest Muzeum Cosmocasa, w której znajdują się wystawy stałe, czasowe, planetarium, biblioteka, centrum edukacyjne, a także kawiarnie. Jedną z najciekawszych części muzeum jest przestrzeń z interaktywnymi eksponatami, dzięki którym można poznać działania podstawowych zjawisk fizycznych. Można tu też zobaczyć lasy deszczowe, w których kryje się kapibara, oraz naturalnej wielkości szkielety dinozaurów i wystawy związane z geologią.
Na koniec spojrzymy jeszcze na Barcelonę z punktu widokowego, który zlokalizowany jest na najwyższym wzniesieniu Barcelony o wysokości 512 metrów nad poziomem morza. Na szczycie wznosi się kościół Serca Jezusowego oraz park rozrywki Tibidabo, a w niedalekiej odległości znajduje się również wieża telekomunikacyjna. Tibidabo to także popularny punkt widokowy, z którego można podziwiać panoramy miasta i wybrzeża. Można tu dojechać kolejką linową, transportem publicznym, a także samochodem. To już wszystkie atrakcje w Barcelonie, które chcieliśmy Wam dziś pokazać. Mamy nadzieję, że z tym filmem zaplanujecie udany pobyt w stolicy Katalonii i w planie zwiedzania uwzględnicie miejsca, które najbardziej Was interesują. Zachęcamy również do zasubskrybowania kanału Poznaję Kraje, by być na bieżąco z kolejnymi naszymi filmami.